Czy masz czasami tak, że nic po prostu nie wchodzi ci do głowy i nie wiesz już, co masz robić? Jeśli tak, to dzisiejszy odcinek językowych spacerów myślę bardzo ci się spodoba, bo opowiem ci o dwóch przydatnych technikach czy metodach radzenia sobie właśnie z tym problemem. Nazywam się Konrad Jerzak-Weldobosz i mam nadzieję, że dzięki moim językowym spacerom Twoja znajomość języków obcych wejdzie na nieco wyższy poziom. A więc zacznijmy. Aby zrozumieć, z czego wynika to, że ci nic nie wchodzi do głowy, zacznijmy od prostego pytania. W jaki sposób nasz mózg się uczy? I tutaj tak uproszczę troszeczkę może. Wygląda to w ten sposób, że mózg potrzebuje czasu na 3 właściwie czynności. Jedna to jest gromadzenie informacji, gromadzenie wiedzy. I to jest coś, co najczęściej robisz, gdy siedzisz z książką, słuchasz czegoś, czy zajmujesz swoją uwagę uczeniem się nowych rzeczy. Czy to jest język obcy, czy matematyka, nie ma to tutaj większego znaczenia. Działa to bardzo podobnie. Ale mózg potrzebuje też tak jakby czasu na to, by wykonać 2 dodatkowe czynności. Jedna to jest łączenie kropek, czyli wiązanie ze sobą informacji. Jak pewnie wiesz, w naszej głowie wszystko gdzieś tam się ze sobą wiąże. Jakaś myśl, powiedzmy, jak pomyślisz o swoim dzieciństwie, przychodzi ci do głowy smak, nie wiem, truskawek, który jadłeś, czy jadłaś w czasie wakacji i tak dalej. Wszystko jest ze sobą połączone i mózg potrzebuje czasu na to, żeby te kropki ze sobą połączyć. Ale potrzebuje też czasu na to, żeby sobie wiedzę odpowiednio uporządkować, by zobaczyć, co jest potrzebne, a co jest niepotrzebne. I tutaj 2 proste techniki, które możesz wykonać bez żadnego problemu. Pierwsza to jest bardzo proste rozwiązanie, czyli jeśli masz problem z tym, że nic ci nie wchodzi do głowy, po prostu wstań i pójdź na spacer, tak jak ja to robię w tej chwili. Też mam takie momenty, kiedy mam wrażenie, że no już mój mózg jest przepełniony, ale to jest znak, żeby wyjść, żeby przejść, żeby nie patrzeć w telefon, nie patrzeć, nie skupiać uwagi na niczym innym, po prostu dać czas mózgowi, żeby on sobie te kropki zaczął łączyć. I jest to bardzo ciekawe z punktu widzenia kreatywności. Rozwijamy naszą kreatywność właśnie w ten sposób. Nie przez to, że będziemy siedzieli, czytali, oglądali coś, tylko właśnie dajmy sobie czas na to, żeby nic nie robić, żeby spędzać czas na nierobieniu niczego. Bardzo to jest dobra technika dla leniuchów oczywiście, ale po prostu wyjdźcie, przejdźcie się, dajcie czas swojemu mózgowi na to, żeby mógł sobie sam popracować, bo on lubi właśnie takie chwile przerwy, kiedy nic nas nie zajmuje, nie musimy się przejmować żadnymi rzeczami, czy po prostu idziemy, spacerujemy, a kiedy dostarczamy jeszcze krwi do mózgu, przez to, że się poruszamy, to mózg działa dużo szybciej. Także prosta technika, jeśli nie wiesz, co dalej robić, jak się uczyć, po prostu idź na spacer. I jest to o tyle też ważne, że widzę, że bardzo dużo osób próbuje robić coś innego, coś zupełnie odwrotnego, czyli zamiast zrobić sobie przerwę, stara się uczyć, powtarzać i tak dalej. I widzę to na przykład po naszych uczniach, którzy pierwszego dnia przerabiają fiszki i mają takie poczucie, że nie wszystko jeszcze rozumieją. Oczywiście, jest to zupełnie jasne, ale rozwiązaniem nie jest tutaj powrót do tych samych zdań. Tak jak mówimy im, bo oni często się pytają, czy mogę wrócić do tych fiszek, które miałem dzisiaj, bo chciałem jeszcze raz je zobaczyć, chciałem się upewnić, czy umiem wszystko na 100%. Uwaga, nigdy nie będziesz potrafić tego w 100%. Zawsze coś ci umknie, zawsze coś zapomnisz, nie przejmuj się. Natomiast nie ma sensu cały czas przerabiać te same rzeczy. Nie ma sensu powtarzać w kółko te same zdania, słówka i tak dalej. To nie pomaga. Nasz mózg potrzebuje chwili wytchnienia, czyli zamiast powtarzać, idź na spacer, przejdź się, korzystaj z pięknej pogody, która jest wokół ciebie. Ale jest jeszcze druga technika dla jeszcze bardziej leniwych. Nasz mózg potrzebuje też czasu, żeby sobie wszystko uporządkować. I dlatego przy powtarzaniu na przykład radzę, żeby nie powtarzać 10 razy tego samego dnia, ale rozłożyć sobie powtórki na różne dni. Czyli dzisiaj powtarzamy raz, jutro drugi raz i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że nasz mózg najlepiej pracuje z punktu widzenia porządkowania swojej wiedzy w czasie, gdy śpimy.
I tutaj ważna uwaga, nie wystarczy drzemka 15-minutowa i tak dalej. Tak naprawdę potrzebujemy długiego snu. Dlaczego? Nasz mózg i nasze ciało, tak jakby gdy śpimy, regeneruje się. I musi się regenerować zarówno fizycznie, czyli musimy powiedzmy odpocząć, nasze mięśnie i tak dalej muszą zregenerować się troszeczkę i to jest dla naszego ciała najważniejsze. Czyli jeśli śpicie 2-3 godziny tylko, to nasze ciało wie, że no musi priorytet dać na jakąś jedną rzecz, czyli stara się zregenerować nasze fizyczne ciało, czyli nasze mięśnie, a mózg jest odkładany na później. Mózg tak naprawdę potrzebuje tego dłuższego snu, tych najgłębszych faz snu, bo wtedy właśnie wykorzystujemy tą energię, którą zbieramy śpiąc, do tego, żeby porządkować. I tutaj co mózg robi? Utrwala to, czego się uczył. Stara się też szukać jakichś dodatkowych połączeń, organizować wiedzę i być może masz tak, że czasami budzisz się i nagle coś, co wydawało się trudne, albo coś, co wydawało ci się, że już zapomniałeś czy zapomniałaś, nagle przychodzi ci zupełnie naturalnie. No właśnie, mózg potrafi to dobrze robić. I co jeszcze? Mózg w tym czasie, kiedy właśnie śpimy, też wyrzuca to, co jest nam niepotrzebne. Oczywiście nikt nie lubi zapominać, prawda? Natomiast no, musimy to robić, bo zobacz, ile jest rzeczy wokół nas, ile rzeczy przez cały dzień nasz mózg absorbuje, analizuje i tak dalej, a one nie są potrzebne. Naprawdę nie jest mi potrzebne do życia pamiętać, jakiego koloru koszulę nosił pan, którego minąłem przed chwilą na ulicy. Nie ma to znaczenia, prawda? Więc musimy te rzeczy usunąć z głowy. Więc pamiętajcie, wykorzystujcie właśnie te dwie proste techniki. Pierwsze, spacerek, słoneczko i tak dalej. Korzystajcie z tego, dzięki temu wasz mózg nabierze energii, trochę tlenu i będziecie funkcjonować zupełnie inaczej. Przede wszystkim on będzie miał czas na to, żeby pewne rzeczy łączyć ze sobą, przez co możecie też mieć mnóstwo ciekawych, kreatywnych pomysłów. No i druga rzecz dla jeszcze większych leniuchów, śpijcie. Wyśpijcie się dobrze i to jest o tyle ważne, że ja sam zauważyłem, pracując na przykład z fiszkami codziennie, że to właśnie krótki sen to jest coś, co najbardziej wpływa na moje umiejętności zapamiętywania, przypominania sobie i tak dalej. Czyli jeśli nie śpicie wystarczająco, wasz mózg ma za mało czasu do tego, żeby sobie porządkować wiedzę. Więc pamiętajcie o tych dwóch rzeczach, bo są one naprawdę ważne, są proste, nie powinny sprawić wam problemu, ale mam nadzieję, że dzięki nim wasze języki wejdą na jeszcze wyższy poziom. No i najważniejsze, pamiętajcie jeszcze o jednym. Nie uczcie się słówek, uczcie się zdań.